Dzień dobry. Dzisiaj temat jest na lotnisku. Będzie latany, to znaczy będzie samolot, ale będzie o kamerach. Kilka kamer mam, w zasadzie 4 kamery. Nie powiem, że wszystkie 4 używam, ale zanim przejdę do omówienia, to żeby tutaj mieć materiał poglądowy, to najpierw sobie troszeczkę polatam. Nagram kilka krótkich filmików tymi kamerami i podłożę tutaj później do tego materiału, żeby było wiadomo też o czym się mówi. I od razu uprzedzę, to nie będzie jakaś taka wielka recenzja tej kamery, raczej takie moje mniej lub bardziej obiektywne odczucia z używania tutaj przez jakiś czas tych kamer. I tutaj jakby materiał oparty będzie o Hawkeye Thumb 4K, Hawkeye FPV, SJ Cam C100 Plus i Insta360 Go 2. Bo takim sprzętem dysponuję. No to ja tutaj jeszcze chwilkę muszę uzbroić samolot w powietrze, zbiorę jakiś materiał i chwilę opowiem o swoich doświadczeniach z tymi kamerami. No dobrze, polatałem, kilka ujęć zrobiłem, nie mogę sprawdzić, także mam nadzieję, że to wszystko się ponagrywało. To też zresztą pokażę, jak to z tymi kamerami jest i będzie to tak jakby tutaj komentarz, ewentualnie napisy dam, że film nie nagrał się, albo coś się innego wydarzyło. Zresztą i ja to też za chwilę też omówię, bo są tutaj pewne takie opcje i sytuacje, które miałem z tymi kamerami, które też wpływają na moją ocenę kamer. I tak, najsłabiej według mnie zostaje oceniony SJ Cam. Dlaczego? No sprawa tutaj jest bardzo prosta, bo rozdzielczość tutaj SJ Cama to jest, zdaje się, że zaledwie HD, możliwość montażu tylko i wyłącznie w pionie i to by mogło być zaletą, ale nie ma możliwości obrotu, przez co, o ile tak, powierzchnia tej kamery,
no dobra, też jest największa, ale to nie jest też jakby problem, tylko że w przypadku montowania na samolotach drukowanych, to ten moment takiej tej siły działania, mając na uwadze długość tej kamery, czyli ramienia, będzie większy, więc będzie większe zagrożenie, że jeżeli zamontujemy tą kamerę na kabinie tego samolotu, gdzie ona jak nie będzie przygotowana, będzie to standardowo wydrukowana, to będzie też to jeden ze słabszych elementów i istnieje zagrożenie bardzo łatwego wyłamania tej kamery. Zresztą mam nadzieję, że się co nieco nagrało i tutaj zobaczycie, że ten materiał jest po prostu słaby. No, także to tak raczej nie. Jak już widzicie, jak są te kamery ułożone, to już wiecie, jak je oceniłem. Tutaj mamy Insta360 Go 2, 32 giga. Pierwszy problem z tą kamerą jest taki, że ma pamięć wbudowaną. I ktoś powie, że to nie problem, można kupić większy, z większą pamięcią. Ok. W dniu dzisiejszym, przygotowując się do tego materiału, chciałem podłączyć kamerę do komputera. Robię takie testowe sobie filmiki, żeby sobie posprawdzać ustawienia, żeby tutaj no też głupot większych nie gadać. Coś tam może mi się trafić, ale no, żeby tutaj jakichś tam ogromnych głupot nie gadać, to tak. Rozdzielczość 2K. Jest tutaj możliwość ustawienia klatkarzu i to bez problemu na te 50, 30, 24, 25, jak dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o jakość tego materiału, bardzo fajna jest jakość. Natomiast problemy z tą kamerą. Po pierwsze, to tak, ona ma wbudowany akumulator, więc tutaj nic z tym nie zrobimy. Ma wbudowaną pamięć, więc taką jaką kupimy, taką będziemy mieli. I teraz dodam te moje dzisiejsze problemy z podłączeniem do komputera i ja ten film zrzuciłem. Koniec końców udało mi się go zrzucić, ale musiałem to zrzucić najpierw z kamery na telefon, z telefonu na komputer. To nie jest najlepszy sposób na przerzucanie. I wiem, że podobna zresztą jest sytuacja z tymi kamerami przy komputerach ze znakiem jabłuszka. Więc jeżeli... I tu najważniejsza rzecz, właśnie miałem powiedzieć, jeżeli macie sporo pieniędzy, bo koszt tej kamery to w Polsce, to jak patrzyłem, to jest jakieś 1600 zł, to w dolarach to będzie jakieś 350, 380, zależy jeszcze gdzie, może jakaś promocja, coś, no ale ponad $300, zbliżać się będziemy gdzieś do 400, to jest bardzo dużo pieniędzy. To jest bardzo dużo pieniędzy. Jak na kamerę, którą montujemy na samolocie, która z tego samolotu może spaść, razem z samolotem możemy stracić, gdzie samolot kosztuje kilkaset złotych, to kamera jest droższa niż sam płatowiec. Zresztą ja już raz szukałem tej kamery, ponad 2 godziny znalazłem, zresztą jak widać, ale jest zagrożenie utraty. Więc mając na uwadze koszt tej kamery, ona dlatego trafiła na to miejsce. No i tutaj doszliśmy do kamer tutaj Hawkeye i w dwóch wersjach, FPV i to jest Thumb 4K, czyli co, kciuk. Ok, niech będzie kciuk. Teoretycznie obie kamery mogą pracować w 4K, nagrywać się w obraz w 4K, ale tam są ograniczenia co do stabilizacji, co do też, zdaje się, co do też klatek i ja mam je ustawione na 2.7K, czyli tak jak tutaj Insta360. Czyli te trzy kamery nagrywają w tej samej rozdzielczości. Co do klatkarzu jest możliwość zmiany i w jednej i w drugiej. Tylko, no właśnie, od razu już powiem, jeżeli szukacie budżetowej kamery, która nagra Wam dość fajny materiał, to właśnie te kamery moim zdaniem są bardzo dobrym rozwiązaniem. Nie wiem czy najlepszym, może są jakieś inne, których ja jeszcze nie miałem, nie trafiłem na nie. Tylko że to są dwa różne typy kamer. Dlaczego? To znaczy właściwie może jeżeli chodzi o pod względem optycznym to są takie same, ale jeżeli chodzi o tutaj o właściwości bym powiedział bardziej fizyczne. Ta FPV ma wbudowany akumulator, przez co jest cięższa. Ta nie ma akumulatora, przez co jest lżejsza, ale minus jest taki,
że utrata połączenia z tutaj zasilaniem powoduje utratę z kolei materiału. Obie kamery mają bardzo fajną możliwość, bo mają możliwość podłączenia do nadajnika wideo. Czyli kamera może, znaczy ja tego nie przetestowałem, ale tak mi wynika z opisów, z manuali, można nagrywać na kamerę, a jednocześnie transmitować obraz. To jest mega sprawa, bo jak mam zamiar wrócić do modeli FPV, to te dwie kamery mają szansę właśnie pojawić się na pokładzie tych modeli ze względu właśnie na tą właściwość. I teraz tak, sprawa jest dla mnie prosta. Mając na uwadze, że koszt tej kamery to jest około $60, tej około $80, tu przypominam, że ponad $350, no to prostym wyborem jest, jeżeli chcę mieć lżejszą kamerę, którą podłączam do zasilania pokładowego, ona tutaj może być zasilana od 5 do 35 V, jak dobrze pamiętam, w każdym razie na pewno więcej niż akumulatory, których ja używam w samolocie, to jest to świetne rozwiązanie. Po prostu nie ma wagi akumulatora, mamy dość dobrze nagrany materiał, a przynajmniej wystarczający do filmów amatorskich, kiedy chcemy mieć to ujęcie z powietrza, kiedy chcemy mieć czarną skrzynkę. Choć tutaj akurat może trzeba było przykleić ten kabelek, żeby nie utracić zasilania i tego materiału. Natomiast jeżeli, no właśnie, chcielibyśmy mieć kamerę z niezależnym zasilaniem, to ten Hawkeye FPV to jest bardzo dobry pomysł, bardzo dobre rozwiązanie. Tutaj obie te kamery możliwość mają zainstalowania karty microSD, jedna i zaraz tutaj, tu jest, o tutaj, nie wiem czy to będzie widać, tutaj jest miejsce na kartę, więc można użyć mniejszą kartę. Oczywiście o odpowiedniej prędkości te kamery muszą być, czy karty muszą być, żeby ten materiał nam się nagrał, ale kończy nam się karta, zakładamy następną, nie jesteśmy uzależnieni od zrzucania tego materiału. Wybór należy do Was. Tutaj ze względu na gabaryty, niską jakość obrazu, to szkoda pieniędzy na tą kamerę. Zresztą tutaj koszt też co prawda nie jest duży, ale mówię bo to byłoby rzędu $30–35, także niedużo, 100 parę złotych w polskim pieniądzu, w PLN-ach. Także wybór należy do Was i ja bym szukał pomiędzy tymi trzema kamerami tej, którą chcę mieć na swoim samolocie, przy czym mając na uwadze, że gabaryty, momencik, wyciągniemy to, gabaryty tych kamer, nawet tutaj no troszeczkę ten Hawkeye FPV jest troszeczkę większy, nieznacznie większy tutaj od Insta360, no to naprawdę jak nie masz ogromnej kieszeni z dużą ilością gotówy, to proponuję zwrócić uwagę na tą lub na tą kamerę i według mnie będziesz zadowolony. Ok, nie będę już tutaj się za bardzo wymądrzał na temat tych kamer. Na pewno jakieś testy tych kamer są dostępne, także tutaj nie będę za mocno testował. To jest tylko moja opinia, gdzieś podyktowana tym, co tutaj już udało mi się uchwycić tymi kamerami. Jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem, dość ważnej. Jeżeli chodzi o klatkarz, to warto sobie ustawić na 50 fps. Dlaczego? Dlatego, że tutaj gdzieś pokażę. Materiał, różnica, ponieważ przy 25 ruch śmigła jest zupełnie inaczej widoczny niż 50, więc proponuję też na to zwrócić uwagę, że kamera, którą będziecie używać, żeby obsługiwała oprócz wysokiej rozdzielczości, po to, żeby można było ten materiał troszeczkę przyciąć, obrobić, też żeby, tak powiedzmy, te 50 klatek na sekundę, tych 50 fps na sekundę obsługiwała. Ok, to chyba na tyle, co miałem do powiedzenia. Prawie już się zaraz będzie robiło ciemno, tam już słońce zachodzi, już prawie go nie widać. Także ja dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!